Witamy serdecznie. Przyszedł dzień, kiedy podsumowujemy nasze demo gry Systemic War, która pojawiła się na Steamfestie pomiędzy 13 a 20 października. Jarosław Kotowski, Jacek Bartosiak. Dzisiaj mamy 21 października. To jest ważne, bo przedstawiamy całą garść danych i ten materiał jest nagrywany 21 października, więc wszystkie dane, które się pojawią, będą dotyczyły tego dnia. Ale zanim przejdziemy do danych, Jacku, jakie Twoje wrażenia po demie? Przede wszystkim odnoszę takie wrażenie, zresztą mówiliśmy o tym na Złotych Tarasach, na nagraniu, jakie mamy oczekiwania, tak? Ile powinien być pik, jakie powinno być zainteresowanie, jasno przedstawiliśmy te zagadnienia. I szczerze mówiąc, jasno chcę to powiedzieć, dane, które zaraz Jarek przedstawi, które mi zostały też przedstawione, zresztą częściowo znałem je od kilku dni, są fenomenalne, to znaczy przekroczyły nasze wszelkie oczekiwania, w tym plany biznesowe, dlatego że mamy znacznie większy pik, ponad 2,3 razy większy niż się spodziewaliśmy. Zaraz zobaczcie dane z wishlisty, followersów i tak dalej, również ile osób grało. I to są fenomenalne dane, tak, które pokazują, że to są rzeczy, którą chciałem powiedzieć, czyli udało nam się w tych tysiącach dem, tak, które były, drodzy Państwo, zrobić wielki rozbłysk, który został zapamiętany, w tym zapamiętany przez Steama. Jarek przedstawi zaraz szczegółowe dane, które to potwierdza. I niezależnie od recenzji, które czasami są dobre, czasami są złe, bo wiadomo, to jest tylko demo, dużo rzeczy poprawimy. To jest tylko demo, tak? Cała gra jest do zrobienia. Ważny jest ten rozbłysk, który spowodował, że ta gra nie wpadła do, że tak powiem, do flasha i jest puszczona, tak? Tylko po prostu została zapamiętana, w tym przez Steama i jego algorytm. Tak, i to jest bardzo ważne, gdyż na Steamie pojawia się obecnie bardzo dużo gier, również bardzo dużo dem, no i większość po prostu wpada do takiego kubła, o których nikt nie słyszał. No my w tym roku już będziemy mieli niemal 20 000 premier nowych gier na Steamie. To jest tak dużo, że żadna osoba nie jest w stanie jakby przejść ich wszystkich, więc to, czy dana gra, właśnie jak Jacek powiedział, potrafi rozbłysnąć, zainteresować graczy, odpowiada to na pytanie, czy jest miejsce na rynku do tego typu gry. No i wydaje mi się, że ten festiwal DM bardzo jednoznacznie potwierdził, że jest miejsce dla naszej gry. Teraz przejdźmy już do takich suchych danych. Tak jak powiedziałem, demo było dostępne na festiwalu między 13 a 20 października 2025 i w tym czasie z demo zostało ściągnięte 81 290 razy. To jest całkiem sporo. Jak Państwa informowaliśmy na naszych social mediach, przez pierwsze 2 pełne doby było ponad 50 000 ściągnięć, więc też widzimy, że gracze, zwłaszcza na początku festiwalu, byli naszą grą bardzo zainteresowani. Jeżeli chodzi o pik, czyli to, ile osób jednocześnie grało, to nasz wynik to 2223. I teraz pytanie, czy to jest dużo? Tak, jak na demo to jest bardzo dużo. Powiem tylko tyle, że w ramach Ponad dwa razy więcej niż oczekiwania, które jasno przedstawiliśmy w Złotych Tarasach. Tak, i bardzo mało w ogóle DM ma pik powyżej 1000, tam podamy jakieś Państwu referencje. Natomiast ja sam mogę powiedzieć, że 1-2 godziny przed tym, jak demo startowało, ja bałem się, że wynik będzie troszkę niekonkluzywny i ten pik to będzie bardziej 800-850, niecały 1000, czyli nie będzie źle, ale nie przebijemy tego celu. No, przebiliśmy go z nadwyżką. Dodam jeszcze, że wielkie fundusze, czyli wielcy światowi, którzy finansują gry, badają rynek, wielkie fundusze, patrzą przede wszystkim na ten pik, tak, z punktu widzenia liczb. I to jest, zresztą zaraz Jarek powie, że... Patrzmy też jakby na inne liczby, ale ten pik jest ogólnie dostępny i właśnie jest w miarę dobrym porównaniem, jak duże jest zainteresowanie grą, tak samo jak followers i tempo, w jakim ci followersi rosną. Więc wracając do piku, liczba to 2223. Warto podkreślić, że na festiwalu byliśmy drugą najpopularniejszą grą z Polski, drugim demem z Polski. Najpopularniejszym było Everwind od Enjoy Studio. Bardzo gratulujemy, naprawdę bardzo duży sukces. Natomiast wracając do całego festiwalu, to już teraz Steam publikuje takie listy, jakie gry były najpopularniejsze na festiwalu, najczęściej grane. Ja znalazłem 2 statystyki.
Pierwsze to jest najczęściej rozgrywane dema według liczby unikalnych graczy, ile osób ogólnie grało w daną grę. I tutaj jesteśmy numerem 15 na całym świecie. Z tysięcy dem, które wiesz na festiwalu. jesteśmy numerem 15, a teraz najpopularniejsze dema na festiwalu, czyli pod względem tego pika, to tutaj jesteśmy na pozycji 23. 1000 to 100. Warto, bo chodzi o to, żeby Państwo złapali referencję, tak? Tak, czyli numer 15 na świecie, numer 23 na świecie i żeby to było jasno powiedziane, to jest górny procent dem. My przeskoczyliśmy ponad 99% dem, które były na tym festiwalu dostępne. No ale tutaj mogłoby się rzecz jasna pojawić pytanie, czy może po prostu zrobiliśmy dużo szumu w Polsce i tam ludzie weszli i zagrali, ale ta gra tak w gruncie rzeczy mi się nie podoba, więc ten wysoki pik to taka trochę pusta liczba. Czy nawet ta wysoka liczba pobrań, jeszcze raz przypomnę, że łącznie ponad 81 290 razy gra została, czy demo zostało pobrane. Ale tutaj posłużyłbym się kolejną statystyką, czyli wishlistą. Dodanie do listy życzeń oznacza powiadom mnie, kiedy ta gra będzie gotowa. To jest wishlista, czy tam lista życzeń, to jedna z metryk, która pozwala badać sentyment. W sensie gracze dodają do wishlisty coś, co naprawdę lubią na coś, na grę, na którą naprawdę oczekują. My zbieraliśmy wishlisty w trakcie tego festiwalu, ale przypomnę, że nasza strona na Steamie wystartowała 4 tygodnie przed festiwalem. Więc w tym momencie jesteśmy dokładnie 5 tygodni po tym, jak nasza strona na Steamie wystartowała. I w trakcie tych 5 tygodni, to jest niewiele ponad miesiąc, jeżeli chodzi o wishlisty brutto, to jest 90 433. Teraz powiedziałem brutto, gdyż od tej liczby niektórzy, to jest liczba ogólnie, ile osób na wishlisty się zapisało. Teraz niektóre osoby z tej wishlisty się wypisały, co jest naturalnym procesem i wypisało się 3513 osób, czyli 3,8% się wypisało. Jest to jak najbardziej wynik rynkowy. Normalnie pomiędzy 3 a 5% graczy wypisuje się z wishlisty. Tak więc wishlista netto, a więc po odjęciu tych, którzy się wypisali, ci, którzy naprawdę nadal oczekują na grę, to jest 86 916 osób. Niemal 87 000. I przypomnę jeszcze raz, że zebraliśmy tą wishlistę w 5 tygodni. Czyli już teraz z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, że w ciągu pierwszych 2 miesięcy spokojnie zbierzemy wishlistę netto minimum 100 000 graczy. I mówimy o wishliście, którą zbieramy tylko na Steam. My w tym momencie nie zbieramy na żadnej innej platformie wishlisty, więc nie sumujemy tego z kilku platform. To jest wyłącznie wishlista netto ze Steam. Ale jest jeszcze jedna statystyka interesująca dotycząca tych wishlist, bo też bardzo często przewijał się taki argument, że my tu narobiliśmy dużo szumu, bo w popularnych tam kanałach YouTube'owych w Polsce się pojawiliśmy, więc drodzy Państwo, ponad 70% wishlist, już mniej więcej 73% wishlist pochodzi z zagranicy. Główne kraje, z których pochodzą te wishlisty, to Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Chiny, Rosja. I ta proporcja polskiej wishlisty, my wiemy, że ona nadal jest jakby zawyżona, że ta polska wishlista nadal waży dużo, ale proporcja polskiej wishlisty do całej wishlisty non-stop spada. To znaczy, że ten produkt robi się coraz bardziej zagraniczny i tak jak myśleliśmy na samym początku, faktycznie Polska była z takim kołem zamachowym, ale już teraz, po tych paru tygodniach, możemy powiedzieć, że to jest produkt zagraniczny. To jest produkt, który wystartował w Polsce, ale to zagraniczni gracze głównie tym produktem się interesują. Jeszcze powróciłbym na chwilę do tego pika, bo tak jak teraz na przykład sporo osób porównuje te dema, czy ten pik jest duży, czy nie, to jeszcze raz, 2, 2, 2, 3, to jest nasz pik. Pik dema. Drodzy Państwo, pamiętajcie, że pik pełnej wersji jest zawsze większy, czy prawie zawsze większy od piku dema. I to parokrotnie większe, czasami nawet nastokrotnie większy. I zastanawiałem się, w jaki sposób Państwu uzmysłowić, czy ta liczba jest duża, niska, no bo tak jak powiedziałem, to tam jeden z najwyższych pików w trakcie całego festiwalu, więc
postanowiłem porównać nas do 2 polskich gier, które w ostatnich latach były popularne. I teraz zwrócę uwagę, że my jesteśmy nowym studiem, nowym IP i jest to pierwsza gra wydana przez nasze studio. I poszukałem gry, która by też spełniała takie warunki. Dla mnie taką grą jest to na przykład Forever Skies, wyprodukowane przez Far From Home, bardzo popularna gra, która ma wysokie oceny, o której naprawdę było głośno. Forever Skies miało też demo i demo Forever Skies miało pika 383, czyli nasz pik był prawie 6 razy większy. I tak jak powiedziałem, to nowe studio, nowe IP, ich pierwsza gra. Ale też porównaliśmy się do studia, które jest już bardziej znane na rynku i które już wyprodukowało ileś znanych gier. No i takim studiem dla mnie jest 11-bit, którego ostatnią grą jest Alters. I drodzy Państwo, Alters też miał demo i pik dema Alters wynosił 1155. Jeżeli my jako nowe studio, nowe IP uzyskujemy pika 2 razy większego od tamtej gry, wydaje mi się, że to jest całkiem niezły wynik. I ostatnia gra, do której bym nas porównał, to rzecz jasna jest Broken Arrow, więc jest to RTS, który rozgrywa się w XXI wieku, przedstawia konflikt NATO-Rosja i pik tego dema, bardzo popularny, tak, który był bardzo popularny, niestety miał średnie oceny, co też spowodowało, że jego popularność troszkę przygasła, ale pik dema tej gry wynosił 2615. Więc naprawdę jest tematyka bardzo podobna, też mamy u siebie RTS-a i ten pik, rząd wielkości jest identyczny. Co warto zauważyć, ta właśnie gra Broken Arrow miała premierę w czerwcu tego roku, czyli w czerwcu 2025. Pik pełnej wersji wyniósł 38 753. I ostatnia rzecz, którą każdy może zobaczyć na SteamDB, to są followersi. Tutaj jest w ogóle cała dyskusja, czy przypadkiem followersi nie są, czyli osoby obserwujące, czy to nie jest bardziej istotna statystyka niż wishlisty. Nie będziemy dzisiaj rozstrzygali tej dyskusji. Jak wiemy, followersi we wszystkich grach można ich podejrzeć. Wishlistę widzi tylko Steam i deweloper danej gry. Natomiast jeżeli chodzi o followersów na dzisiaj, to mamy 13 202 osoby. Ponad 13 000. Zwrócę uwagę, bo część z Państwa jak wejdzie na SteamDB, to zobaczy, że to jest bardziej 12,2 tysiąca. Wynika to z tego, że SteamDB ma pewnego laga w danych i te dane tam się pojawiają na SteamDB z 1-2-dniowym opóźnieniem. Ja tam w konsoli Steama widzę, ile tych followersów naprawdę mamy. Idąc dalej, powiedziałbym o tym, że bardzo dynamicznie rośnie nasz Discord. Wszystkich Państwa na nasz Discord zapraszamy, gdzie możecie Państwo komentować naszą grę, rozmawiać o niej. Nasz Discord ma już 4650 osób i dosłownie z minuty na minutę ta liczba się zwiększa. Niebawem dobijemy do 5000 osób. Jest to bardzo zaangażowana społeczność, która o grze rozmawia. Ostatnia, taka mniej typowa statystyka, którą chcielibyśmy się pochwalić, to jest nasz trailer, który został wydany na naszym YouTubie tuż przed festiwalem DEM i chwalę się dlatego, że nasz trailer uzyskał 190 000 odsłon na YouTubie, na naszym kanale, który jest naprawdę niszowy. Czyli ma wielu subskrybentów wcale tak relatywnie, nie? Tak, ma jeszcze dolne parę tysięcy subskrybentów i prawie 200 000 viewsów, a jednocześnie ponad 800 komentarzy i co warto podkreślić, to wszystko jest ruch organiczny. My za ten ruch w żaden sposób nie płacimy. To są osoby, które zainteresowały się trailerem, przyszły, obejrzały go, zostawiły łapki do góry, zostawiły komentarze. I chyba większość z zagranicy. I większość wydaje się być z zagranicy, co też jakby potwierdza, że ten produkt robi się globalny. To są liczby. Jeżeli chodzi o ogólny odbiór dema, jeszcze raz przypominamy, że to było nasze pierwsze demo, którego celem było sprawdzenie, czy jest w ogóle rynek na tego typu grę. Jednoznacznie okazuje się, że jest. To, co chcemy zrobić obecnie, to zebrać feedback od graczy. Wiemy, iż demo miało swoje słabe strony, nie było tutoriala, user interface jest jeszcze za słaby,
zdarzały się crashe. Nad tym wszystkim pracujemy, zbieramy feedback, zapraszamy wszystkich, aby pojawili się na naszym Discordzie i zostawili nawet najbardziej krytyczne opinie na temat dema. W najbliższych miesiącach wydamy kolejną wersję dema, która będzie zamknięta i będzie właśnie stanowiła poprawioną wersję tego dema, które pojawiło się na festiwalu. Naszym celem będzie budowanie tej gry wraz ze społecznością. No i tyle. To zapraszamy. Mam nadzieję, że będziecie z nami, drodzy Państwo, że będziecie grać i nie wygląda na to, że ta gra może być światowym hitem. I to, co się wydarzyło na tym Steamfestie, potwierdza nasze intuicje wcześniejsze i to był prawdziwy rynkowy test tej gry i on wyszedł bardzo pomyślnie, więc mamy nadzieję na legendarną grę. To ja mogę dzisiaj powiedzieć, Jarek jest bardziej stanowany pewnie. No ja bym powiedział, że bardzo wszystkim dziękuję, którzy w naszą grę zagrali, spróbowali, poświęcili swój czas. Bardzo też dziękuję za wszystkie krytyczne komentarze, bo one dla nas, jako dla deweloperów, są bardzo istotne. Jeżeli widzimy, że jakiś krytyczny komentarz, na przykład dotyczący interfejsu użytkownika, czy braku tutoriala, albo niewystarczającego tutoriala, non-stop się pojawia, no to jest to dla nas czytelny sygnał, że to jest obszar, nad którym powinniśmy popracować. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.